Dzień dobry, witam serdecznie z firmy C4i. Jak widać, mamy już długo wyczekiwane urządzenie, odtwarzacz sieciowy streamer Eversolo DMP A6. Sytuacja, myślę, dość niezwykła jak na dzisiejsze czasy, ponieważ musieliśmy trochę na niego poczekać. Zainteresowanie wzbudził bardzo duże. Ta pierwsza dostawa jest już w 100% wyprzedana, podobnie druga, która już do nas idzie. I tak naprawdę jest szansa zdobyć to urządzenie z trzeciej dostawy, tej, która jest w tej chwili organizowana. Nie będę się silił na wychwalanie tego urządzenia, czy też stworzenie jakiejś recenzji. No my jesteśmy dystrybutorem, sprzedajemy to urządzenie, więc taka recenzja nie byłaby zbyt wiarygodna. Na szczęście jest ich już całkiem sporo w internecie. Odnośniki znajdziecie w opisie tego urządzenia na naszej stronie, a także pod tym filmem. Ja chciałbym pokazać to, czego nie widziałem w tych recenzjach, czyli nie tylko jak to urządzenie wygląda, ale też na co pozwala, co znajdziemy w menu, co tu można skonfigurować i co osiągnąć. Zapraszam. Pierwsze uruchomienie. Wita nas menu, które w zasadzie znamy z urządzeń marki Zido. Rozpoczynamy więc od wyboru języka, kraju, jesteśmy podłączeni do sieci LAN przewodowo, więc urządzenie otrzymało adres serwera DHCP. I już w tym momencie możemy zainstalować sobie aplikację na urządzeniu mobilnym. Aplikacja się instaluje. Teraz możemy ją otworzyć. Wybieramy nasz odtwarzacz. Dodajemy i łączymy się. Tak, jesteśmy połączeni z urządzeniem. W tym miejscu możemy dodać inne urządzenia. Ta sama aplikacja obsługuje DAC-i, czyli konwertery cyfrowo-analogowe, DAC Z6 i DAC Z8. No a my w tej chwili zajmujemy się naszym odtwarzaczem streamerem. Pierwsza pozycja opisana jako wejścia, input source. Tu niestety jeszcze jest jakiś problem z właściwym przetłumaczeniem tego menu. Wybraliśmy język polski i częściowo tutaj jest język polski, ale niektóre opisy są po angielsku. Tutaj w zakładce wejścia wybieramy tak naprawdę i wejścia, i wyjścia. Więc możemy sobie wybrać wewnętrzny odtwarzacz, możemy wybrać sobie wejście Bluetooth, wejście USB-C z jakiegoś innego odtwarzacza, czy źródła, wejście optyczne i cyfrowe, koncentryczne, koaksjalne. Przy okazji na dole można zaobserwować, że nie wszystkie wyjścia są dostępne dla wszystkich wejść. Wróćmy do odtwarzacza wewnętrznego i przyjrzyjmy się wyjściom. Po pierwsze wyjścia analogowe, symetryczne XLR i niesymetryczne RCA. Wyjście HDMI, którego parametry pokażą nam się tutaj, kiedy będzie podłączony jakiś odbiornik. Wyjście SPDIF i wyjście USB, czyli możemy podłączyć do tego odtwarzacza inny przetwornik DAC. To wcale nie jest taką oczywistością w odtwarzaczach. Przy okazji, wybierając wyjście, możemy tutaj też wejść w ustawienia tego wyjścia. Do tego za chwileczkę wrócimy. Czyli wejścia i wyjścia.
Następna pozycja to menadżer plików i tutaj z ciekawych rzeczy mamy pamięć wewnętrzną wbudowaną w urządzenie. Możemy je doposażyć w dysk SSD bodajże do 2 terabajtów. Mamy też dostęp do zasobów sieciowych, na przykład SMB. Tak jak widać, możemy te zasoby przeglądać. Następna rzecz to jest odtwarzacz, ten wewnętrzny odtwarzacz audio. No i tu też widzimy ten dysonans, jest wykonawca, album folder, a tutaj niżej mamy artists, albums. No myślę, że to będzie w kolejnej wersji firmware'u dopracowane. Streaming to jest bardzo ciekawa zakładka, ponieważ urządzenie jest zgodne i wspiera bardzo wiele standardów, jeśli chodzi o usługi streamingowe. Mamy do dyspozycji Tidal Connect, Spotify Connect, Qobuz, Hi-Res Audio i tak dalej, i tak dalej. Możemy używać tych aplikacji z poziomu sterownika Eversolo. Tutaj trzeba się zalogować do tej usługi, a z drugiej strony Tidal Connect będzie działało też z poziomu aplikacji po prostu Tidal. Myślę, że to co ciekawe to ustawienia i tu od początku wyjścia XLR, tu można wybrać sposób filtracji, poziom głośności podczas uruchomienia urządzenia, stopień regulacji głośności, parametry jeśli chodzi o wyjście HDMI, SPDIF. Też mamy tutaj różne ustawienia, USB. Regulacja poziomu podświetlenia. I teraz ciekawa funkcja, bo mamy na wyświetlaczu telefonu dokładnie to samo, co na wyświetlaczu urządzenia. Przejdźmy po kolei dostępne opcje. Na początek mamy samouczek i tutaj mamy dostęp do biblioteki. Możemy do tej biblioteki dodać jakiś element. Ja tu mam przygotowany specjalny katalog
do przeskanowania. Trwa skanowanie. Mamy opcje związane z biblioteką. Albumy, które zostały rozpoznane, możemy rozpocząć jakieś odtwarzanie. I teraz jeśli klikniemy tą obracającą się płytkę, to mamy szczegóły tego, co się dzieje. Tutaj jest taka ikonka VU View Meter, czyli możemy sobie ustawić wskaźniki poziomu sygnału. Jest ich do wyboru kilka. Wystarczy przesunąć palcem po ekranie. To samo można zrealizować tutaj. Możemy powrócić do szczegółów tego odtwarzania. Jeśli chodzi o streaming, to tutaj z poziomu wyświetlacza, czy też tego castingu mamy znacznie więcej opcji. Mamy wspomniany Tidal, Qobuz, Hi-Res Audio i aplikacje, które możemy sobie zainstalować, na przykład TuneIn Radio. Aplikacja się instaluje i możemy ją otworzyć. Spróbujemy wyszukać jakieś znane radio, znaną stację radiową. Także radia możemy słuchać. Możemy przeglądać pliki, to już pokazywałem przy okazji samej aplikacji. Tutaj też jest do tego dostęp. Źródła, analogicznie do tego, co mieliśmy z poziomu samej aplikacji sterującej. Tu też można wejść w ustawienia każdego wejścia i wyjścia. Mamy folder z aplikacjami. I tu za chwileczkę też pokażemy ciekawą rzecz, ponieważ urządzenie pozwala na ripowanie płyt. Tutaj mamy tą pozycję do aktualizacji software'u i zainstalowaną przed chwileczką aplikację TuneIn. Ostatnia zakładka ustawienia to są te same ustawienia, które widzieliśmy przy okazji przeglądania funkcji aplikacji, czyli mamy wyjścia. Tutaj wybieramy ten rodzaj filtra na wyjściu analogowym. Mamy wyjście HDMI ze wszystkimi opcjami, wyjście SPDIF, USB, ustawienia dotyczące próbkowania, tryb pass-through volume, w tej chwili niedostępny. Dalej ustawienia wyświetlacza. Też możemy regulować jego jasność. Ustawienia jasności pokrętła. Ustawienia wygaszacza ekranu, kiedy ma się włączyć, co ma się pokazywać, kiedy się włączy. Tu mamy do dyspozycji czarny ekran, czyli wyświetlacz się wyłącza i 3 tryby zegara z kalendarzem i do wyboru 4 tryby wskaźników poziomu. To myślę będzie się zmieniać wraz z kolejnymi aktualizacjami firmware'u. Ustawienia sieci. Przewodowo jesteśmy połączeni, można się połączyć bezprzewodowo. Mamy ustawienia usługi SMB. Zasoby tego urządzenia, jego wewnętrzna pamięć jest udostępniana w ten sposób innym użytkownikom sieci. Można z poziomu komputera z Windowsem po prostu wpisując ten adres dostać się do tych zasobów, kopiować sobie utwory
płyty i tak dalej. Tutaj mamy te kody QR, które umożliwiają ściągnięcie, pobranie aplikacji, ustawienia ogólne, czyli język, klawiatura, sposób wprowadzania znaków, ustawienia czasu, zasilania i reset do ustawień fabrycznych. Kolejna rzecz to są parametry do połączenia się z urządzeniem, żeby wysłać do niego pliki. Tutaj mamy ten mechanizm SMB, ale też jest interfejs www. Jeśli wpiszemy ten adres w przeglądarkę, adres IP z portem, którym tutaj widzimy, otworzy nam się ten interfejs. I informacje o systemie, to jest to, co mamy dostępne w menu. Teraz wróćmy do tych aplikacji, bo powiedziałem, że tam jeszcze coś ciekawego można zrobić. Mamy aplikację CD, która pozwala na odtwarzanie muzyki z płyty. Teraz słychać, że coś się dzieje i za chwileczkę ta ikonka z prawej strony powinna nam pokazać, że muzyka się odtwarza, ale mamy tutaj też coś takiego jak Reaper. Ta ikonka tutaj otwiera nam jak gdyby drugą aplikację, która pozwala zripować nam płytę. Mamy do wyboru dwa formaty, FLAC i WAV. Powiedzmy, że wybierzemy FLAC. Tutaj mamy ścieżkę zapisu, którą możemy sobie wybrać. Tylko chyba musimy poczekać, aż urządzenie odczyta. O, tak, mamy. Tutaj możemy sobie wybrać tą ścieżkę w pamięci wewnętrznej, na przykład urządzenia w katalogu muzyka. No i zaczynamy. Z wcześniejszej korespondencji wynika, tak producent zapewniał, że ripowanie takiej płyty CD trwa około 10 minut. Natomiast już z moich pierwszych doświadczeń wynika, że nawet szybciej. Ten pasek w zasadzie się nie rozwija, ale jeśli przyjrzymy się uważnie, to zauważymy, że zmienia się liczba piosenek, które zostały, czyli liczba utworów, które zostały już zripowane. Mamy 100%. I gotowe. No to spróbujmy może dodać do biblioteki Library nowy katalog pamięci podręcznej. Mieliśmy katalog muzyka. OK. Mamy to. Tak, ocenę urządzenia pozostawiam Państwu. Myślę, że będziecie mieć o czym myśleć. Te kwestie, które wyszły, że tak powiem, podczas tego filmu, te niepełne tłumaczenia interfejsu zarówno tego wyświetlaczowego, jak i w aplikacji sterującej, myślę, że zostaną dopracowane już w najbliższej aktualizacji oprogramowania, a trzeba powiedzieć, że Zido, czy też Eversolo, bo to są w sumie dwie oddzielne firmy, ale tak naprawdę o jednym rodowodzie, więc znamy Zido już od lat i można powiedzieć, że oni bardzo poważnie do tego podchodzą. Te aktualizacje pojawiają się dość często. Jedna uwaga, nie zawsze te aktualizacje są dostępne poprzez ten kanał OTA, czyli poprzez aktualizację z menu w urządzeniu i przez internet. Czasami trzeba po prostu ściągnąć plik i podać go na nośniku USB do urządzenia. O tym powiemy, jak pojawi się pierwsza aktualizacja, także obserwujcie naszą stronę internetową www.c4i.com.pl. Obserwujcie naszą stronę na Facebooku Twój Cyfrowy Dom. Tam na pewno pojawią się te informacje. Do zobaczenia!